Witam na naszym kanale. Dzisiaj zajmiemy się montażem pierwszych części naszej nowej maszyny. Rozpoczniemy od montażu podstawy, a potem dopasowaniem części drukowanych, ale zajmiemy się też dzisiaj omówieniem napinacza osi Y. Konstrukcję urządzenia rozpoczniemy od sklejenia elementów z płyty MDF. MDF o grubości 18,8 mm. Elementy 18 mm stanowią zespół podstawy, mocowania napinacza oraz wnęki pod prowadnice liniowe. Te wnęki mają za zadanie osłonić cały mechanizm posuwu od ewentualnego zakurzenia. Wiadomo, że tu się zawsze coś dostanie, natomiast będzie tego o wiele mniej niż w przypadku, kiedy na prowadnicach chodzi kareta zupełnie nieosłonięta. Wiadomo, kurz jest największym wrogiem prowadnic liniowych, dlatego chodziło nam o to, żeby za pomocą takich ścianek odseparować mechanizmy jezdne i mechanizmy napędowe od samego pola roboczego. Sam proces klejenia podstawy wykonamy za pomocą kleju Hemolan B45. Jest to klej poliuretanowy. Tak naprawdę jest to coś w rodzaju pianki poliuretanowej, takiej jakiej używacie na przykład do uszczelnienia okien czy drzwi, tylko ta pręży jeszcze mniej. Klej jest praktycznie nieusuwalny. Raz zdarzyło nam się coś źle pokleić, dobrze się to nie skończyło. Także klej bardzo dobry, bardzo dobrze trzymający, natomiast naprawdę trzeba uważać, co się robi, bo jak sklei, to już tylko młotek i dłuto. Narzędzia, którymi będziemy się posługiwać, to znane Wam zaciski narożnikowe. Jak je sobie zrobić, to na naszej stronie, kto czyta, ten wie, że to nasz flagowy projekt. Wszelkiego rodzaju zaciski stolarskie będą tutaj potrzebne i to w stosunkowo dużej ilości. Zaciski narożnikowe. My mamy tutaj takie Voltcrafty, które pozwalają ustawić względem siebie sklejane elementy. Nie wszędzie daje się tą naszą konstrukcję założyć, więc czasami te Voltcraftowe zaczepy są bardzo fajne. Ustawiają, dociskają sprężyną. Przy niewielkich elementach niezastąpiona sprawa. Zwykłe zaciski. Zacisk taśmowy. Prawdopodobnie całą konstrukcję dookoła zaciśniemy czymś takim, żeby ją usztywnić na czas klejenia. To nie trwa długo, kilkanaście minut do pełnego wyschnięcia. I im więcej, tym lepiej takich stolarskich zacisków różnej długości. Mamy ich tu w warsztacie trochę. Chodzi o to, że prężący klej, tak jak mówiłem, jest to pianka poliuretanowa, potrafi odkształcić elementy, więc naprawdę dobrze trzeba je umocować, żeby nie doszło do odkrzywień, odkształceń. Raz zlicowane elementy zacisnąć i nie powinno być z nimi problemu. Całość będziemy sklejać na tych zaciskach. Kiedyś już napisałem, że dostaliśmy je na warsztat. Zrobiła się z tego bardzo długa dyskusja. Właściwie nie o tym, co napisałem, tylko jak działają. Zdania podzielone. Jedni narzekali, że takie zaciski kupuje się w markecie. Inni, że do prac amatorskich wystarczają. No to się dzisiaj przekonamy. Czy rzeczywiście wystarczą do tego, żeby tą całą płytę położyć na nich i te ścianki boczne umocować w taki sposób, żeby utrzymywały nam krawędzie. Słów kilka chciałem powiedzieć jeszcze o napinaczu, który zaprojektowaliśmy
z myślą o tej maszynie. Napinacz jest tak skonstruowany, aby był łatwo dostępny. O ile maszyna pracuje na paskach, a można tu zastosować dwa paski, albo zbrojony, albo zwykły, to dobrze jest, żeby regulacja tego napinacza była tutaj dostępna właściwie przez cały czas, dlatego on znajduje się na płycie czołowej. Połączony bezpośrednio z prowadnicami liniowymi. Zaraz sobie tutaj to rozbierzemy. Będzie zamontowany do panelu płyty czołowej i dlatego ta płyta ma 18 mm. Chodzi o to, żeby uniknąć tych wszelkich odkształceń czy poruszania się raz ustawionego napinacza. Napinacz działa w podobny sposób jak i właściwie na takim napinaczu był wzorowany jak napinacz drukarki 3D. Zazwyczaj takie napinacze są stosowane w drukarkach typu Prusa. Nasza drukarka też ma taki napinacz. Rozbierzemy go teraz całkowicie. Wszystkie elementy składowe, nasza płyta czołowa. I teraz samo mocowanie napinacza przykręcone do płyty czołowej. Do środka wchodzi pokrętło, śruba M5. W pokrętle kształt główki śruby. To pozwala na wygodną regulację. Śruba wchodzi w mocowanie prowadnic liniowych. Na koniec sam napinacz wyposażony w nakrętkę M5 w środku. Tutaj dojdą łożyska, pasek przeciągnięty. Wszystko składamy razem. Przymierzamy i oznaczamy długość wiertła, tak aby nie przewiercić się na wylot. Oznaczone miejsce oklejamy taśmą papierową.
dobieramy wkręty o odpowiedniej długości. Mocowanie prowadnicy przykręcamy do płyty czołowej i to samo powtarzamy dla drugiego elementu nośnego. Jeden wkręt pozostaje nieprzykręcony. W tym miejscu zainstalujemy system regulacji end-stop. Po dopasowaniu wszystkich elementów drukowanych i wkrętów odkręcamy wszystko na czas klejenia. Naklejamy papierowe taśmy tak, aby zabezpieczyć płytę nośną przed niepotrzebnymi wypływami. Dokładamy jeszcze jeden zacisk w celu równomiernego rozłożenia siły. minutach od założenia zacisku klej zaczyna wypływać przez drobne szczeliny. Należy go później usunąć ostrym narzędziem, my mamy do tego dłuta.
Tymczasowo mocowań do prowadnic liniowych używamy jako dystanserów. Oznaczamy miejsce zainstalowania kolejnych taśm zabezpieczających. Sprawdzamy odległości pomiędzy ściankami, aby upewnić się, że nic się nie zapadło. Pomiar powtarzamy po zainstalowaniu ostatniego zacisku.
Wklejamy i mocujemy ostatni element. Zamocowany wstępnie napinacz ustawiamy do kąta pustego. Odwiercamy otwory, korzystając z tego samego oznaczenia, którym wierciliśmy otwory z drugiej strony paneli czołowych. Demontujemy zaciski ramowe, które moim zdaniem sprawdziły się bardzo dobrze. Za pomocą dłut lub innego ostrego narzędzia usuwamy pozostałość kleju lub taśmy. Jak widzicie, rama zmontowana, sklejona, zamontowany napinacz. Nie ma jeszcze tylnej części, którą już pewnie widzieliście na rysunkach zamieszczonych na fanpage'u. Te tylne ścianki będziemy mocować troszeczkę później. Zajęło to wszystko parę godzin, co widać na załączonym obrazku. Zaczynaliśmy, było jasno. Teraz za oknami już ciemno. W międzyczasie ewakuowała mi się córka. Także zostałem z 1/4 roboty sam. Chciałem Wam jeszcze pokazać efekt pracy Hemolanu. Tak to mniej więcej wygląda. Czysta pianka poliuretanowa. Tyle tylko, że w porównaniu z pianką określaną jako niskopienna, ta pieni się jeszcze niżej i służy jako klej. W następnych odcinkach zajmiemy się karetami, prawą silnika i lewą prowadzącą. Założymy sobie tuleje ślizgowe. Zajmiemy się pierwszymi
dopasowaniami silników, mocowań silników, podłączeniem przewodów i instalacją osłony. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, sugestie, co możemy lepiej zrobić, może jakieś propozycje odnośnie budowy karety i tym podobnych rzeczy, jesteśmy na to wszystko otwarci, ale to już pewnie wiecie, na naszym fanpage'u był poruszany temat osłony silnika. Zmiany zostały wprowadzone. Za sugestie bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Pozostaje mi życzyć Wam wszystkiego dobrego i zaprosić na nasz kolejny film. Mi zostało obczyścić jeszcze trochę podstawę z pozostałości kleju. Nie wszystko można usunąć butem. Czasem trzeba użyć też tego. Do zobaczenia następnym razem.